Jam jest pisarz stary, siwobrody, któremu Pan Bóg dał czas i siły, by spisywać dzieje Królestwa naszego. Wiele lat chodziłem po ziemiach Polski, pytając tych, co pamiętają czasy minione, a także synów ich, którzy słyszeli je z ust ojców. Tak oto zebrałem opowieści o tym, jak Pomorze Gdańskie, ziemia bogata i piękna, wpadło w ręce zakonu krzyżackiego. Mówią starzy ludzie z Gdańska, że na początku XIII wieku rycerze w białych płaszczach z czarnym krzyżem przyszli nad Bałtyk niby w imię Chrystusa, by krzewić wiarę wśród pogańskich Prusów. Przyjął ich książę Konrad Mazowiecki, dając im ziemię chełmińską na siedzibę. Lecz ci, których zwano braćmi zakonu niemieckiego, prędko poczęli budować zamki i gromadzić siły, nie tylko przeciw poganom, ale i ku swemu panowaniu. Przez dziesięciolecia rośli w potęgę zamek w Elblągu, miasta Toruń i Chełmno, a na północy Królewiec. Stamtąd spoglądali łakomym okiem na ujście Wisły i Pomorze Gdańskie, które wciąż należało do książąt polskich. Z opowieści jednego rycerza z rodu Święców, którego wnuka spotkałem na Nowym, wiem, że krzyżacy już pod koniec XIII wieku podeszli pod Gniew i opanowali go. Był to pierwszy krok do większej zdobyczy. Pomorze, choć rządzone przez miejscowych książąt, w sercu wciąż czuło więź z Wielkopolską i Kujawami. W roku pańskim 1295 Przemysł II, książę Wielkopolski, został koronowany na króla i objął też Pomorze Gdańskie. Lecz rychło został zamordowany, jak powiadano, przez margrabiów brandenburskich. Zginął z rąk Askanów, którzy zatopili sztylet w piersi króla Polski na zasypanym śniegiem mroźnym szlaku pod Rogoźnem. Władzę przejął Władysław, zwany Łokietkiem, ale i on musiał zmagać się z wrogami, a Pomorze stawało się celem coraz silniejszej napaści. Od starego mieszczanina z Tczewa słyszałem, że latem 1308 roku margrabiowie brandenburscy Otton IV i Waldemar ruszyli z wojskiem ku Gdańskowi. Miasto w części otworzyło im bramy, bo w radzie zasiadali ludzie niemieckiego pochodzenia. Lecz Gród nad Mołtawą bronił się pod dowództwem sędziego Boguszy, wiernego Łokietkowi. Zacięte oblężenie trwało dni wiele, a Bogusza, nie mogąc liczyć na szybką pomoc, wezwał krzyżaków. Tak oto wilk został poproszony, by strzegł owiec. Z ziemi chełmińskiej przybył kontur Ginter von Schwarzenburg z braćmi w białych płaszczach. Pierw odegnali Brandenburczyków, a połowę grodu otrzymali tymczasem w opiekę. Wkrótce jednak przybył mistrz krajowy Heinrich von Plitzkau i zaczął spierać się z Polakami o władzę. Jesienią doszło do napaści, wedle wielu świadectw dnia 13 listopada, na miasto Gdańskie. Starzy wojowie opowiadali, że krzyżacy wtargnęli na Długi Targ i ulicę Długą, siekąc każdego, kto stawiał opór. Zginęli rycerze pomorscy, mieszczanie, a także kobiety i dzieci. Liczbę ofiar niektórzy szacują na 100, inni powiadają, że było ich więcej. Mieszczanin, którego dziad był chłopcem, wówczas mówił mi: krew w rynsztokach płynęła aż do Mołtawy. Miasto opuszczono, część mieszkańców wypędzono, krzyżacy chcieli, by Gdańsk nie mógł rywalizować z ich Elblągiem, ważnym portem i siedzibą. Gdy wieści o rzezi doszły do Tczewa, książę kujawski Kazimierz III Gniewkowski ustąpił, nie mając sił. Krzyżacy spalili Gród Tczewski, zajęli Nowe. W następnym roku 1309 uderzyli na ostatni polski punkt oporu, Gród w Świeciu. Kasztelan Bogumił z Pakości bronił się dzielnie, ale po 2 miesiącach oblężenia musiał skapitulować. Tak w ciągu roku całe Pomorze Gdańskie, brama na Bałtyk, przeszła w ręce zakonu i stało się to nie w otwartej wojnie, lecz pod pozorem pomocy.
Patrząc z perspektywy mego wieku, rzec muszę, była to największa zdrada i chytry fortel w dziejach naszych. Zakon, mając krzyż na piersi i słowa Ewangelii w ustach, zdobył ziemię polską mieczem i ogniem. Od tej chwili królestwo nasze zostało odcięte od ujścia Wisły, a ziarno wielowiekowej wojny zostało zasiane. Jam, który te słowa kreślę, słyszałem od rycerzy starych i od synów ich, jak po utracie Pomorza Gdańskiego w roku pańskim 1309 Władysław Łokietek przez wiele lat nosił w sercu żal i pragnienie odwetu. Lecz przeciw niemu stała potęga zakonu krzyżackiego, wsparta złotem, mieczem i sprytem dyplomatycznym. Zakon pewny władzy nad Pomorzem coraz śmielej sięgał ku ziemiom polskim. Łokietek, zajęty jednoczeniem kraju i walką z Czechami, nie mógł od razu uderzyć. Ale już w latach 20. XIV wieku wysłał poselstwo do papieża i cesarza, dowodząc, że krzyżacy trzymają ziemie polskie bezprawnie. Z tych zabiegów niewiele poszło. Bratni krzyż przy sercu wielu monarchów zachodnich był silniejszy niż prawda. Rok 1327 zaczęła się wojna, którą starzy wojowie nazwali Wielką Wojną Łokietka. Nie była to jedna bitwa, lecz ciąg lat 4, w których ogień i miecz przechodziły po Kujawach, ziemi dobrzyńskiej i Mazowszu. Opowieść starego rycerza z Kujaw, który w młodości nosił chorągiew na kopiec, mówi, że zakon wszedł w przymierze z królem czeskim Janem Luksemburskim i Marchią Brandenburską. Wspólnie chcieli przygnieść Królestwo Polskie od zachodu i południa. Rok 1329 krzyżacy wtargnęli na Kujawy. Ziemia dobrzyńska płonęła, wsie pustoszały. Obrońcy nieliczni kryli się w grodach, a chłopi w lasach. Mówiono, że komturzy krzyżaccy prowadzili w niewolę całe rodziny. Roku następnego wojska zakonu i ich sprzymierzeńców poszły głębiej w Polskę. Płock, Rypin, Lipno, wszystko zostało splądrowane. Jeden z mieszkańców włocławskich, którego wnuka znałem, opowiada, że kościoły ograbiono z kielichów i szat liturgicznych, a relikwie świętych porozrzucano w błoto. Wielki przełom nadszedł w roku pańskim 1331. Łokietek, zebrawszy rycerstwo z Wielkopolski i Kujaw, ruszył ku Płowcom, gdzie zaskoczył oddziały krzyżackie wracające z łupu. Walka była twarda, słońce przysłonił kurz i mgła, a od uderzeń mieczy dźwięczało powietrze. Stałem, powiadał mi stary rycerz herbu Sulima, w drugim szeregu, gdy nasz król, choć wiekiem sędziwy, sam podniósł kopię i wołał: naprzód, bracia, ku chwale królestwa. Krzyżacy zostali rozbici, a wielu z nich pojmano. Choć bitwa nie odmieniła biegu wojny, stała się znakiem, że zakon można pokonać w otwartym polu. Rok 1332 przyniósł jednak klęskę. Krzyżacy zajęli Kujawy i ziemię dobrzyńską. Polska była wyczerpana, a sojusznicy zawodzili. Łokietek, świadom, że dalsza walka grozi upadkiem całego królestwa, przystał na rokowania. Choć traktat podpisano dopiero za panowania syna Łokietka, Kazimierza Wielkiego, był on owocem tych lat wojny. Krzyżacy zatrzymali Pomorze Gdańskie, ale oddali Kujawy i ziemię dobrzyńską. W oczach ludzi był to pokój gorzki, bo morze nadal było w rękach zakonu. Patrząc z perspektywy lat, rzeknę, że wojna ta pokazała, jak trudno odebrać zakonowi raz zdobyte ziemię. Ale też bitwa pod Płowcami, choć nie przynosząca wielkich zmian, stała się pieśnią rycerską, dowodem, że polska ręka nie ustępuje niemieckiej w boju. Jam, który już siwizną pokryty, pamiętam jeszcze czasy młodości, gdy wieści o wielkiej wyprawie na Krzyżaków rozeszła się po całym królestwie jak dźwięk trąb wojennych. Wówczas Polska była już złączona z Litwą, Unią Królewską. Od lat panował Władysław Jagiełło, mąż roztropny, ale i cierpliwy. Początek tego wielkiego starcia miał miejsce nie w Polsce, lecz na Żmudzi, ziemi spornego pogranicza. Krzyżacy od dawna pragnęli połączyć swe państwa pruskie i inflanckie, a Żmudź była tym mostem, który im to uniemożliwiał.
W roku pańskim 1409 Żmudzini wzniecili powstanie, a wsparł ich wielki książę Witold. Zakon wypowiedział wojnę Litwie, grożąc i Polsce. Spotkałem w Toruniu kupca, który w młodości był wówczas posłem w Malborku. Opowiadał mi, że krzyżacy pewni swej siły szydzili z polskich posłów, a wielki mistrz Ulrich von Jungingen miał powiedzieć: niech król Jagiełło radzi, jak ocalić swą koronę. Wojna zaczęła się jesienią 1409 roku. Krzyżacy uderzyli na ziemię dobrzyńską, Litwini spalili kilka zamków w Prusach. Jednak zima przyniosła rozejm. Czas, który obie strony wykorzystały na ogromne przygotowania. Od rycerza spod Kalisza, którego ojciec służył w tamtej wyprawie, wiem, że na wiosnę 1410 roku całe królestwo wrzało od zbrojeń. Z Wielkopolski, Małopolski, Rusi i z Litwy i Rusi Czerwonej ciągnęły chorągwie. Byli też sojusznicy z Czech, Moraw i Rusi, a nawet Tatarzy. Zakon zwołał rycerstwo z całej Rzeszy i gości z zachodniej Europy, Francuzów, Anglików, Burgundczyków. Malbork szykował się na decydujące starcie. Latem 1410 roku obie armie ruszyły ku sobie. Wojska polsko-litewskie przeszły przez Wisłę pod Czerwieńskiem, kierując się ku Malborkowi. Zakon zebrał się w rejonie Grunwaldu i Stębarda. Tam byłem choć młody, mówił mi stary Giermek spod Poznania, a pamięci tej godziny noszę w sercu do dziś. Pole bitwy rozciągało się szeroko, a słońce grzało niemiłosiernie. Chorągwie polskie ustawiły się na lewym skrzydle, litewskie na prawym. Krzyżacy pewni siebie czekali w milczeniu. Gdy wielki mistrz posłał 2 miecze, by dodać odwagi królowi, wielu w polskim obozie poczuło, że to znak pychy, który poprzedza klęskę. Bój trwał wiele godzin. Litewskie skrzydło po ciężkich walkach ustąpiło, ale wróciło z furią, gdy Polacy trzymali linię. Chorągiew krakowska, jak powiadają, stała jak mur, choć ciosy spadały gęsto. W końcu padł wielki mistrz Ulrich, a wraz z nim wielu komturów. Krzyżacy rzucili się do ucieczki. Wielu mówiło, że trzeba było gnać od razu na Malbork, lecz król obrał marsz ostrożny. Malbork wytrzymał oblężenie, bronił go Heinrich von Plauen, mąż twardy i przebiegły. Jesienią doszło jeszcze do bitwy pod Koronowem 10 października 1410 roku, gdzie rycerstwo polskie rozgromiło oddziały krzyżackie. Pod Bardiowem na południowych rubieżach Polacy rozbili sojusznika zakonu Zygmunta Luksemburskiego. Lecz wojna gasła, obie strony były zmęczone. Pokój zawarto 1 lutego 1411 roku w Toruniu. Krzyżacy oddali ziemię dobrzyńską i zobowiązali się płacić odszkodowanie, ale Pomorze Gdańskie pozostało w ich rękach. Wielu rycerzy wracało do domu z poczuciem dumy z Grunwaldu, ale i żalu, że zwycięstwo nie przyniosło pełnej zapłaty za lata krzywd. Tak mi się zdaje, że w tej wojnie narodziła się nowa duma królewska. Grunwald stał się pieśnią i wspomnieniem, które przetrwało wieki. Ale cień Malborka, który nie padł, przypomina, że zakon wciąż stoi na północnych rubieżach, a spór jeszcze się nie skończył. Słyszałem od rycerzy i mieszczan wiele o wielkim Grunwaldzie. Muszę rzec, że zwycięstwo w roku pańskim 1410 nie zakończyło wojny. Choć król Jagiełło i wielki książę Witold przywieźli z Torunia pokój, między nami a zakonem pozostały stare krzywdy, a nowe rychło się pojawiły. Po pokoju toruńskim wielu w Polsce mówiło: trzeba będzie wrócić z orężem, bo zakon nie dotrzyma przysięgi. I rzeczywiście w Prusach krzyżackich wrzało niezadowolenie, a wielki mistrz Heinrich von Plauen szukał sprzymierzeńców przeciw Polsce i Litwie. Spory o Żmudź, granice i opłaty ciągnęły się bez końca. Roku pańskiego 1414 Jagiełło i Witold postanowili raz jeszcze ruszyć na Prusy. Starszy mieszczanin z Torunia opowiadał mi, że tym razem wojska polsko-litewskie
weszły w głąb państwa zakonu, ale zamiast wielkich bitew przyszły spalenizna i głód. Krzyżacy zamknęli się w zamkach, a pola i wsie pustoszały. Obie strony liczyły, że druga złamie się z braku żywności. Stąd ludzie nazwali ten konflikt wojną głodową. Trwała ona od lipca do października, zakończyła się rozejmem w Brodnicy bez rozstrzygnięcia. Lata 1415-1419 upłynęły pod znakiem kruchych rozejmów. Polska i Litwa popierały Czechów w sporze z papieżem, a Husyci, ci zbrojni kaznodzieje, stali się nowym strachem zakonu. Spotkałem w Inowrocławiu rycerza, który w roku 1419 brał udział w wyprawie odwrotowej. Była to krótka demonstracja sił na ziemi chełmińskiej, mająca przypomnieć Krzyżakom, że Polska nie zapomina o swoich prawach. Napięcie rosło aż do roku 1422. Król Jagiełło zebrał wojska, Polacy, Litwini, a także sojusznicy z Czech i ruszył na północ. Wielu pamięta wciąż dumę Grunwaldu i pragnęło nowego zwycięstwa. Latem wojska polsko-litewskie przeszły przez ziemię chełmińską i Pomezanię. Krzyżacy próbowali kontratakować na północnych ziemiach Polski i Litwy, lecz byli odpychani. Opowieść starego chorążego z Podbrześcia mówiła mi, jak król rozkazał podciągnąć działa Podkolów. Oblężenie trwało krótko, zamek padł, a chorągiew krakowska powiewała nad murami. Krzyżacy, widząc zagrożenie, zgodzili się na rokowania. Pod Mełmnem 27 września 1422 roku podpisano traktat. Polska utrzymała ziemię dobrzyńską, Litwa Żmudź, aż do śmierci Witolda. Nie były to wszystkie nasze żądania, ale było to ustępstwa wymuszone siłą. Tak mi się widzi, że wojna głodowa pokazała cierpliwość obu stron, a wojna golubska, że szybkie i zdecydowane uderzenie może zmusić zakon do rokowań. Lecz w sercach i w Prusach i w Polsce wszyscy wiedzieli, że to jeszcze nie koniec zmagań. Jam, który te słowa kreślę, wiele słyszałem od rycerzy, którzy w młodości swojej służyli królowi Władysławowi Jagielle w trudnych latach po wojnie golubskiej. Mówią oni, że choć pokój w 1422 roku dawał nadzieję na dłuższe wytchnienie, zdrada i chciwość zakonu znowu rozpaliły ogień na pograniczu. W Inflantach i w Prusach wciąż marzono o osłabieniu Polski i Litwy. Wielki mistrz pruski i wielki mistrz inflancki zawarli potajemne przymierze ze Świdrygiełłą, księciem litewskim, który zbuntował się przeciwko królowi Polski i wielkiemu księciu Witoldowi, a później przeciw Zygmuntowi Kiejstutowiczowi. Spotkałem w Brześciu starego wojaka, który widział, jak w lecie roku 1431 chorągwie z czarnymi krzyżami i herbami Inflant pojawiły się na północnych ziemiach Polski. Płonęły wsie, gruchotały bramy grodów, a nad wszystkim unosił się huk bębnów krzyżackich. Jesienią 13 września 1431 roku doszło do starcia, które zapamiętano jako bitwę pod Dąbkami. Tam oddziały inflanckie i pomorskie zakonu zostały rozbite przez polskich rycerzy. Stary towarzysz broni mówił mi: nigdy jeszcze nie widziałem, by tak szybko pycha krzyżacka obróciła się w ucieczkę. W kolejnych latach trwały rokowania i krótkie rozejmy w Łódzku w 1431 roku i Łęczycy w 1433 roku, ale były to tylko chwile ciszy. W roku 1433 Polska postanowiła uderzyć na sojuszników zakonu w Nowej Marchi i na Pomorzu. Do tej wyprawy przybyli sprzymierzeńcy niezwykli, Husyci z Czech, słynni sierotki, mistrzowie wojny taborów. Jeden z moich rozmówców, mieszczanin z Gdańska, twierdził, że widział, jak wozami bojowymi zamknęli drogi i szli jak mur przez wrogą ziemię. Latem 1433 roku husycko-polskie wojska zdobyły wiele grodów w Nowej Marchi, a potem ruszyły ku Gdańskowi, paląc zamki zakonu i biorąc łupy.
Pod murami Gdańska zawarto rozejm jesieniecki, lecz nie zakończył on całej wojny. Największy cios zakon otrzymał 1 września 1435 roku nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem. Tam wojska polskie, litewskie wierne Zygmuntowi Kiełstutowiczowi i sprzymierzeńcy rozbiły armię Świdrygieły i jego krzyżackich sojuszników. Stary rycerz z Podlasia opowiadał: krzyżacy, gdy runęły ich szyki, uciekali w popłochu, a wielu z nich znalazło śmierć w rzece. Zwycięstwo otworzyło drogę do rozmów pokojowych. 31 grudnia 1435 roku w Brześciu Kujawskim podpisano traktat, w którym zakon wyrzekł się sojuszu przeciw Polsce i Litwie. Było to upokorzenie, którego w Malborku długo nie mogli zapomnieć. Tak oto 4 lata zmagań zakończyły się potwierdzeniem, że nawet sprzymierzenie 2 gałęzi zakonu nie zdoła złamać Unii Polsko-Litewskiej. Lecz każdy, kto zna historię naszych sporów, wie, że krzyżacy rzadko dotrzymują pokoju dłużej, niż wymaga tego ich interes. Jam, który te dzieje spisuję, już sędziwy, lecz wciąż pamiętam młodzieńcze lata, gdy królestwo nasze wstało do najdłuższej wojny z zakonem. Była to wojna, którą wielu nazwało ostatnią próbą krzyżackiej potęgi, 13 lat miecza, ognia, głodu i wielkich wydatków. Zaczęło się od gniewu samych Prusaków. Szlachta, mieszczanie i chłopi w państwie zakonu mieli dość ciężarów, jakie nakładali na nich komturzy. W roku pańskim 1440 zawiązali oni Związek Pruski, tajną, a potem jawną konfederację przeciw władzy Malborka. Spotkałem w Toruniu mieszczanina, którego dziad był wówczas w Radzie Miasta. Opowiadał mi, jak w lutym 1454 roku wybuchło powstanie, a chorągwie z Czarnym Krzyżem zrywano z murów. Stany pruskie wezwały na pomoc króla Kazimierza Jagiellończyka, prosząc, by przyjął ich pod opiekę i włączył Prusy do korony. Król zgodził się i tak 6 marca 1454 roku ogłoszono inkorporację Prus do Królestwa Polskiego. Zakon odpowiedział mieczem. Pierwsze miesiące przyniosły nam jednak gorzką naukę. Królewskie pospolite ruszenie zwołane na Pomorzu starło się z wojskami zakonu pod Chojnicami 18 września 1454 roku. Stary rycerz z Kujaw mówił mi: było nas wielu, lecz każdy walczył na własną rękę. Krzyżacy, choć mniej liczni, rozbili nas i wzięli króla w potrzask. Klęska ta pokazała, że do zwycięstwa potrzeba nie tylko odwagi, ale i żołdu dla wojsk zaciężnych. Wojna ciągnęła się, a jej los zmieniał się jak wiatr. Zakon odzyskiwał zamki, potem tracił je na rzecz królestwa. Pojawił się też nowy dowódca, Piotr Dunin, mąż roztropny i wytrwały. W roku 1462 nad wsią Świecino wojska Dunina rozgromiły Krzyżaków w otwartej bitwie. Był to dzień, powiadał mi weteran, gdy polska piechota i jazda współdziałały jak nigdy dotąd, a zaciężni kusznicy, ukryci w lesie, zadali cios ostateczny. Nie tylko na lądzie, ale i na morzu utoczono walki. Flota gdańska i elbląska ścierały się z okrętami zakonu, odcinając ich od pomocy z Rzeszy. Zwycięstwo w bitwie na Zalewie Wiślanym we wrześniu 1463 roku umocniło naszą przewagę. Z biegiem lat wiele zamków zakonu przechodziło w ręce polskie, czasem zdobyte, czasem wykupione od niezapłaconych zaciężnych. Malbork, dawna duma Krzyżaków, przeszedł w nasze ręce już w 1457 roku dzięki zdradzie ich własnych wojowników. Ostatnie lata wojny to oblężenia, drobne starcia i coraz cięższe położenie zakonu. Wreszcie w 1466 roku w Toruniu podpisano drugi pokój. Król Kazimierz odzyskał Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, Warmię oraz ziemię nad Zalewem Wiślanym. Zakon zachował resztkę Prus, lecz już jako lenno korony. Tak skończyła się wojna, która trwała 13 lat i kosztowała obu stron wiele krwi i skarbów. Lecz Krzyżacy już nigdy nie podnieśli się do dawnej potęgi.
Malbork stał się polską twierdzą, a ujście Wisły znowu należało do królestwa. Była to zapłata za 1,5 wieku cierpliwej walki. Jam, który widział już, jak z potęgi zakonu pozostał cień dawnej chwały, opowiem wam teraz o ostatniej wojnie, jaką przyszło koronie stoczyć z braćmi w białych płaszczach. Była to wojna krótka, lecz zażarta, a wśród ludu zapamiętana jako wojna pruska. Po pokoju toruńskim z 1466 roku wielki mistrz zakonu rezydował w Królewcu, uznając zwierzchność króla polskiego. Lecz w sercach wielu komturów wrzał bunt. Uważali, że lepiej im poddać się cesarzowi lub książątom niemieckim, niż płacić hołd Jagielonom. Kiedy wielkim mistrzem został Albrecht Hohenzollern, młody i ambitny książę z Brandenburgii, zaraz począł szukać sojuszników przeciw koronie. W roku pańskim 1519 napięcie przerodziło się w otwartą wojnę. Opowiadał mi żołnierz z Pomiezani, że wojska koronne pod wodzą hetmana Mikołaja Firleja ruszyły na północ, oblegając Pasłęk i pustosząc okolice. Równocześnie Gdańsk wysłał flotę na Bałtyk, by odciąć Krzyżaków od pomocy. W zimie 1519-1520 walki przycichły, ale na wiosnę znowu rozgorzały. Polacy zdobyli Pasłęk i ruszyli w stronę Królewca, docierając aż do jego przedmieść. Lecz samego miasta nie udało się wziąć. Wielki mistrz zebrał zaciężnych z Rzeszy i uderzył na Warmię, a także na pogranicze Wielkopolski i Pomorza. Były to wyprawy gwałtowne, lecz krótkie. Więcej w nich było palenia wsi niż bitew polowych. Stary rycerz z Mazowsza, którego spotkałem w Płocku, mówił: Krzyżacy wpadli jak burza, ale gdy zebrały się nasze chorągwie, pierzchli z powrotem ku Prusom. Latem 1520 roku wojska polskie obległy Braniewo. Oblężenie trwało długo, a choroby i brak żywności dawał się we znaki obu stronom. Choć część murów została uszkodzona, miasto ostatecznie nie padło. Pod koniec 1520 roku działania wojenne przygasły. Krzyżacy nie zdołali odzyskać przewagi, a Polska, uwikłana w sprawy południowe, nie mogła zebrać sił do rozstrzygającego ciosu. Rozpoczęto rokowania pokojowe przy pośrednictwie cesarza i wielkich książąt. 5 kwietnia 1521 roku zawarto rozejm w Toruniu. Krzyżacy zobowiązali się powrócić do stosunków lennej zależności, choć Albrecht w sercu nie zamierzał z tego słowa czynić stałego. Wkrótce miał porzucić habit i przekształcić państwo zakonu w świeckie księstwo pruskie, jako lenno korony. Tak zakończyła się ostatnia wojna polska z zakonem krzyżackim. Od pierwszej zdrady w Gdańsku minęło już ponad 200 lat. Krzyżacy, niegdyś postrach Bałtyku, stali się lennikami tych, których chcieli podbić. Lecz dzieje uczą, że pokój jest tylko tak trwały, jak wola tych, którzy go zawarli. Jam jest stary pisarz, który wiele lat przemierzał królestwo, by zbierać świadectwo o wojnach z zakonem. Od pierwszego wezwania Krzyżaków do Gdańska w roku pańskim 1308 po ostatnie starcie z młodym Albrechtem w 1521 roku minęły całe pokolenia. Widziałem i słyszałem o zdradach i sojusznikach, o wielkich bitwach i o drobnych potyczkach, które w sercach ludzi zapisały się równomocno. Pomorze Gdańskie, perła nad Bałtykiem, raz stracone, raz odzyskane. Grunwald dzień chwały, gdy padł wielki mistrz, a Krzyżaków zmiażdżono w polu. Toruń miejsce, gdzie pieczętowano pokoje. Jedne korzystne, inne połowiczne. Te wojny były szkołą cierpienia i uporu dla całego królestwa. Uczyły, że zwycięstwo rzadko przychodzi w jednej bitwie, a częściej w latach wytrwałej pracy, dyplomacji i walki. Wielcy królowie Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, każdy dźwigał ciężar tej sprawy na swoich barkach. Zakon krzyżacki, który przybył tu niby w imię krzyża, odszedł w cień jako świeckie księstwo, lennik tego samego tronu, który kiedyś chciał zniszczyć. A pamięć o tych wojnach pozostała nie po to, by podsycać gniew, lecz by ostrzegać
że utrata czujności jest początkiem utraty wolności. Spisawszy te słowa, oddają je potomnym, by wiedzieli, jakich trudów trzeba było, aby Królestwo Polskie mogło znowu stać nad Wisłą i patrzeć ku morzu jako gospodarz, a nie jako gość. I tak zakończyły się opowieści starego kronikarza. Nie zapomnij subskrybować kanału, by nie przegapić kolejnych opowieści o bitwach, bohaterach i zdradach, które kształtowały naszą historię. Jeśli chcesz, możesz wesprzeć rozwój kanału. Każda forma wsparcia to dla mnie nie tylko pomoc, ale też docenienie mojego wkładu w propagowanie naszej historii. 5 złotych to nie majątek, a dla mnie dobra kawa, którą wypiję podczas tworzenia kolejnych opowieści. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.